Cześć Adam. Cześć Radek. Nie spodziewałem się, że zaczniesz od cześć. Przerosło mnie to. To było smutne. Nie, ewidentnie musimy poćwiczyć witanie się i żegnanie, bo to nam nie wychodzi. Rok już ćwiczymy. Cześć Adam. Cześć Radek. Witamy naszych widzów i słuchaczy i zapraszamy do kolejnego odcinka Beat Happens Show. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zostać programistą w 2026 roku. Zaczynamy. Radku, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy sobie o tym, czy AI wyprze juniorów z rynku. No i w tym odcinku doszliśmy do kilku ciekawych konkluzji. Dla tych wszystkich, którzy nie oglądali jeszcze tego odcinka, gdzieś tu wyświetlimy linka i serdecznie zapraszamy do oglądania. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co w takim razie taki junior może zrobić. Taka osoba, która w ogóle chce zacząć nawet nie tyle junior, co może zrobić, żeby wbić się w branżę IT, żeby móc w tej branży pracować. I mam tu na myśli najbardziej przyszłych programistów. To bardzo ciekawy pomysł i nie tak łatwy wcale temat, bo myślę, że nie jest wcale tak łatwo doradzić, zwłaszcza w tak szybko zmieniających się czasach, ale spróbujmy. Jak przypomnisz sobie, gdy zaczynałeś swoją przygodę z programowaniem, mam na myśli ten moment, w którym siedzisz przed komputerem i do twojej głowy wchodzi taki pomysł, a może bym coś zaprogramował. I co z tym dalej zrobić? Wiesz co, to sprawa w mojej sytuacji jest prosta, bo szkoła mi narzuciła programowanie. W liceum mieliśmy zajęcia z informatyki i uczyliśmy się, jak programować w Turbo Pascalu. I bardzo szybko przekonałem się, że mnie ten temat interesuje i robiłem rzeczy ponad program. To znaczy w ramach lekcji uczyliśmy się pewnych algorytmów, w ogóle co to jest algorytm. Takie było podejście bardzo szkolne. Natomiast ja bardzo szybko znalazłem swoją niszę, w której cieszyłem się, że mogę spędzać czas nad programowaniem i to były w Turbo Pascalu taki bardzo podstawowy, wręcz prymitywny może w porównaniu do tego, co jest dzisiaj, sposób na generowanie grafiki. Czyli konsola z literkami zamieniła mi się w takie płótno, gdzie każdy piksel dało się nim sterować i wtedy, że tak powiem, ograniczyła mnie tylko moja wyobraźnia i bardzo się cieszyłem, że mogę tworzyć różne rzeczy, galaktyki, jakieś mapy, patrzeć jak się tymi pikselami steruje. I pamiętam, że potrafiłem zniknąć na długie godziny, ucząc się właśnie tej części bardziej graficznej Turbo Pascala. Czy ty miałeś podobne doświadczenia, czy jakby miałeś inne motywacje w swoim życiu? Podobnie i inaczej jednocześnie. Ja tak naprawdę pierwsze kody poczyniłem, jak poszedłem na taki kurs komputerowy, powiedzmy gdzieś tam w 94 roku, czyli tak dawno temu, że już prawie nie pamiętam. I wiem, że tam była taka gierka, gdzie się animowało postacie. Gdzie można było ustalać, to jeszcze nawet nie było przez pisanie kodu, tylko ustalanie tam suwaczkami, co dana postać ma robić, dany element ma coś robić. Najbardziej można to chyba porównać do obecnego Scratcha, który jest gdzieś tam obecny. Tylko taki Scratch 30 lat temu. I potem zaraz po tej gierce było wprowadzone logo, czyli chodzenie tym żółwiem, gdzie trzeba było po prostu takie proste komendy robić, żeby coś właśnie narysować. I to było o tyle fajne, że dla dzieciaka, bo ja ile tam miałem, 9 lat wtedy, możliwość narysowania, nie wiem, kwadratu, kółka poprzez powiedzenie komputerowi zrób tak. I jak zrobisz źle, to widzisz, że wychodzi ci to źle, bo ten żółw ci pójdzie w złą stronę, bo złą komendę wydałeś, to było super.
I to jest coś, co mnie tak naprawdę wciągnęło. Zobaczyłem potencjał, że mogę coś stworzyć. A później różne aplikacje takie treningowe. Ja zaczynałem tak naprawdę w Pascalu i w Delphi, więc jakieś aplikacje okienkowe próbowałem robić w Delphi, podążając za tutorialami tamtych czasów, czyli brało się książkę, w książce były przykłady, trzeba było sobie przepisać, zobaczyć jak to działa, dodać coś swojego i tak dalej. Zrobiłem jakiś edytor tekstu i było fajnie, ale tak naprawdę wciągnąłem się w programowanie na poważnie, jak odkryłem programowanie takie pod weba, tak? Czyli tworzenie systemów takich opartych o strony www. Mi to bardzo odpowiadało ze względu na to, że efekt widziałem niemalże natychmiastowo. Nie musiałem nic kompilować, nie musiałem nic kombinować. Od razu jest efekt. Ale nawiązując trochę do tego twojego czarnego okienka, gdzie sterowałeś pikselami, ja podszedłem do tego troszeczkę w inny sposób. Używałem normalnie znaczków typu literki, gwiazdki i tak dalej do rysowania różnych rzeczy w konsoli i w ten sposób na przykład mogłem sobie Space Shootera zrobić, gdzie się steruje tym stateczkiem i trzeba strzelać w jakieś elementy, które na ciebie zlatują. Więc też taka zajawka i też bardzo to wciągało. Czyli zamiast grać w gry wideo, stworzyłeś sobie grę wideo. Chociażby. A grałeś później w nią? Oczywiście. No to dobrze. Krótko, bo się szybko znudziła, ale tak, grałem. Myślę, że w temacie dzisiejszego odcinka właśnie jak zacząć programować właśnie nawet w dzisiejszych czasach, dobrze jest wrócić do naszej przeszłości, a mówimy tu o perspektywie 20 lat wstecz, żeby nie tylko porównać, co się zmieniło, ale też zobaczyć, co kiedyś działało i zobaczyć, czy działa nadal. Myślę, że takim uniwersalnym aspektem uczenia się czegoś nowego, i to nawet nie tylko programowania, jest motywacja. I teraz, jeżeli motywacją są pieniądze, to tak jakby pisać książkę dla Nagrody Nobla, albo tak jak, nie wiem, rozwiązywać konflikty na świecie dla Nagrody Nobla. To nie jest właściwa droga, moim zdaniem. Jeżeli chcesz napisać książkę, powinieneś mieć ten cel, żeby stworzyć historię, przelać ją na papier, ciekawie pisać i tak dalej. W ogóle zapomnieć o wszelkich gratyfikacjach. Jasne, to fajnie sobie pomarzyć, ale jakby ta wewnętrzna motywacja moim zdaniem jest ważniejsza. I teraz podobnie jak ty, wszedłem w świat weba, PHP, pracowałem w firmie, gdzie właśnie technologie webowe były usługami, które były sprzedawane do klientów i siłą rzeczy musiałem poznać PHP, Drupala, WordPressa, wszystko, co tam aktualnie wówczas było używane przez klientów i owszem, mogłem skupić się tylko na tym, ale z racji tego, że miałem taką smykałkę do programowania, chciałem zrozumieć więcej i robiłem sobie swoje takie prywatne projekty. Miałem jakiś pomysł, chciałem stworzyć stronę z książkami, to stworzyłem stronę z książkami i jakby dodawałem tylko kolejne elementy. Zacząłem od czegoś prostszego, a później sobie to na przestrzeni czasu komplikowałem. I to była moja motywacja. Moją motywacją nigdy nie było to, że za tym stoi wynagrodzenie, pieniądze, czy cokolwiek innego, co może się wiązać z pracą, tak? Zawsze moją motywacją było to, że chciałem się czegoś nauczyć i mnie to ciekawiło. Czy masz podobnie, czy jakby coś innego cię motywowało? Mam podobnie i już zauważyłem takie dwie rzeczy, które warto byłoby wyartykułować z tego, co już do tej pory powiedzieliśmy. Czyli, żeby zacząć przygodę z programowaniem, przede wszystkim trzeba mieć taką ciekawość, trochę głodu wiedzy, tak? A drugie, trzeba znaleźć sobie, nazwijmy to niszę, w której my się czujemy dobrze, czyli rozwiązanie jakiegoś problemu, który my mamy, tak? Tak jak wspomniałeś, potrzebowałeś coś do katalogowania książek i sobie zrobiłeś. Ja na przykład pamiętam, jak w liceum mieliśmy, przecież zrobiłem stronkę, na której zbieraliśmy ciekawe powiedzonka różnych ludzi z klasy, nauczycieli i tak dalej. Takie po prostu quote'y.
I to było wtedy tam potrzebne i musiałem ogarnąć, jak bazę danych użyć do tego i tak dalej. Miałem konkretny problem do rozwiązania, który nie był jakimś wirtualnym problemem typu weź tam, nie wiem, sumuj to i tamto i nie wiesz tak naprawdę po co ja to robię. Miałem tu konkretny problem, potrzebowałem mieć wygląd, potrzebowałem mieć backend, potrzebowałem, żeby każdy mógł się tam zalogować, żeby widzieć tylko wtedy, kiedy jesteś zautoryzowany i faktyczne problemy musiałem rozwiązać, sprawiało mi to wtedy ogromną przyjemność. Czyli motywacją, tak jak mówisz, nie mogą być pieniądze, one kiedyś, jak ktoś będzie dobry, będą, więc tu warto w tą branżę inwestować swój czas i energię, bo z niej będą pieniądze, natomiast to nie może być cel. Celem musi być ta radość takiego tworzenia. Mhm. Myślę, że to trochę komplikuje sprawę, bo wyobraźmy sobie dorosłą osobę, która jest w jednej branży i chce albo jest zainteresowana wejściem w software engineering. I jeżeli pieniądze jakby nie są dobrym motywatorem, albo nie mogą być jedynym, albo nie przychodzą szybko od razu, moim zdaniem tu jest też taka trudność, tak? Jak przeskoczyć z jednych torów na drugie, ponieważ w dorosłym życiu, jak się okazuje, no, nikt nie pyta, tak, co ty aktualnie robisz. Trzeba płacić dalej rachunki, kredyty, swoje zobowiązania, pójść na zakupy, coś jeść. Nie da się tego spauzować, zatrzymać, wyłączyć, więc pytanie, jak w takim razie poradzić sobie z tym, może taki problem na teraz, jeżeli już jesteśmy dorośli, jesteśmy w jakiejś branży i chcielibyśmy zostać programistami. Jak tą taką zmianę w życiu zaimplementować, wykonać? Jak byś to opisał? Myślę, że tu trzeba byłoby podejść do tego trochę w charakterze hobby. Wiadomo, że pracując też możemy mieć hobby i możemy wygospodarować sobie czas na rozwijanie się w tym hobby. Jeżeli podejdziemy do programowania wcześniej jak do hobby i znajdziemy czas na to hobby, to ten aspekt pieniędzy nie jest wtedy taki bolesny, bo nie czarujmy się, próg wejścia w IT to jest relatywnie, kosztowo jest relatywnie niski, tak? Tak naprawdę prawie na pewno masz komputer w domu i w zasadzie wystarczy ci sam komputer, tak? Nie musisz mieć, nie wiem, 6 monitorów, nie musisz mieć nie wiadomo czego. Ten komputer też nie musi być nie wiadomo jak mocny, tak? Tak naprawdę wystarczy zwykły, przeciętny laptop i wręcz jakiś notatnik, żeby pisać ten kod. VS Code jest za darmo, więc ściągasz VS Code'a i już możesz kodować prawie w każdym języku. Nie ma tutaj problemu, więc próg wejścia finansowy jest niski. Gdzie jest duży próg wejścia? Próg wejścia duży to jest wiedza i zaangażowanie. Więc jeżeli ktoś chce zmienić ścieżkę kariery, na pewno od razu mówię, nie będzie to łatwe, ale jeżeli będzie ta osoba w stanie wygospodarować czas na naukę, na wciągnięcie się w to, myślę, że to jest realne do zrobienia. Ja może jeszcze dodałbym od siebie coś, co sądzę, że ja bym to zrobił dzisiaj, gdybym nie pracował jako programista, a chciałbym. Chociaż powiem szczerze, że trochę tak i tak się może dziać, tak? Bo będąc w jednej roli w naszej branży, chcąc przejść na inną, tam jest mnogość roli. Jesteś programistą, jesteś seniorem, juniorem, regularem, możesz pójść bardziej w stronę infrastruktury, być DevOpsem, możesz pójść w stronę zarządzania, zostać tech leadem, albo liderem, albo scrum masterem, więc nawet w obrębie naszej branży, już nie wspomnę, tester, tak, QA, inżynier i tak dalej, ta mnogość opcji sprawia, że my wewnętrznie też jesteśmy w stanie dokonać pewnej zmiany w karierze. I teraz, gdybym się miał zdecydować na to dzisiaj i chciałbym znaleźć jakiś sposób, jakąś receptę, to dodałbym do tego właśnie to, co mówisz, hobby, ale teraz może dodam właśnie coś konkretnego. Co w tym hobby zrobić? Fajnie mieć cel. Załóżmy, uwielbiam Spotify, używam, dostarcza mi co tydzień Weekly Discovery, dostarcza mi mnóstwo muzyki, której wcześniej nie spotkałem.
Wiem, że firma pracuje w ciekawy sposób, mają składy, mają małe zespoły. Załóżmy, że to byłby mój cel, chciałbym pracować dla nich. Na dzisiaj, gdybym miał sobie taki cel obrać i chciałbym na przykład zmienić nawet ścieżkę kariery, to postarałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tej firmie. Z jakich języków korzystają, z jakich technologii, jak pracują. A często to są dane dostępne. Wystarczy przejrzeć oferty pracy tej firmy i zobaczyć, że szukają na przykład programistów Pythona. I wtedy bym zawęził sobie ten swój kurs, to tak jakbym to swoje hobby rozwijał właśnie do Pythona, że uczę się dzisiaj Pythona. Ale nie tylko uczę się Pythona, ale uczę się Pythona pod kątem produktu, z którym być może kiedyś chciałbym pracować. Czyli co by stało na przeszkodzie, żebym zrobił swoje własne Spotify w Pythonie. I postarałbym się z tego uczynić mój cel główny. Czyli ja dzisiaj zaczynam uczyć się Pythona i robię taką kopię Spotify'a po swojemu. Co mi to daje? Zaczynam mieć motywację. Ta motywacja jest niefinansowa, jest związana z jakimś celem, który jest bardzo konkretny. Do tego jest to bardzo konkretny projekt, bo po prostu robię kopię Spotify'a na swoje wewnętrzne potrzeby oczywiście i uczę się rzeczy, które potencjalnie mi się przydadzą w przyszłości. Bo nie czarujmy się. Jeżeli pracujesz mocniej w technologiach webowych, to troszkę inne umiejętności i technologie będą ci potrzebne. A jeżeli chodzi o streaming audio albo audio-wideo, troszkę inne technologie się pojawią niż te, gdzie pracujesz na przykład tylko z contentem tekstowym. Więc sądzę, że to też jest taka bardzo konkretna porada. Znajdź coś, w sensie, zadaj sobie pytanie, czemu chciałbym wejść w tą branżę? Który produkt mnie zaciekawił? Albo co bym chciał w niej robić? Wtedy jest łatwiej. Wtedy jest łatwiej sobie właśnie to hobby rozplanować. Podoba mi się takie podejście. Ja też bym zaproponował podejście, które dla mnie się na przykład sprawdziło. Ja nie miałem doświadczenia takiego programistycznego na papierze w CV, które mógłbym podać, jak szukałem pracy, tak? Umiałem programować, miałem jakieś swoje projekciki, no ale oficjalnie doświadczenia żadnego nie miałem. Był to dla mnie taki trochę może psychiczny bloker. Moje podejście było takie, że szukałem firm, które mają jakieś działy IT z programowaniem czy coś, ale szukają kogokolwiek. Na zasadzie wejść najpierw do firmy. Jak już wejdziesz do firmy, to już jest prościej, tak? Czy poprzez wewnętrzne rekrutacje, żeby jakoś się pokazać i tak dalej. Więc ja zacząłem tak naprawdę na stanowisku w ogóle niezwiązanym z programowaniem. Dosłownie pół roku z hakiem potrzebowałem, żeby pokazać, że słuchajcie, tu możemy coś zrobić i przeszedłem na dobrą sprawę na stanowisko związane już gdzieś tam z programowaniem. Więc to była moja, nazwijmy to, sztuczka na to, żeby przebrnąć przez rekrutację, nie mając doświadczenia, tak? Czyli byłem początkującym, mogłem wejść łatwiej w inne stanowisko i później przejść, jak mogłem się pokazać już wewnątrz firmy. Dodatkowym moim taką sztuczką było to, że mnie nie interesowało, ile pieniędzy na tym zarobię, tak? Byłem wtedy w takim wieku, że jeszcze nie było na zasadzie, że tu trzeba, płacić raty, tu coś tam, korzystałem z tego, że jeszcze rodzice mnie tam wspierali finansowo, więc mnie nie interesowało, ile zarobię, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby pójść nawet na najniższe stanowisko, jakie było w danej firmie i szybciutko przejść na stanowisko, które mi się docelowo podobało. Więc to może komuś się też taka opcja przyda. Nie wiem, że to nie jest dla każdego, ale a nuż widelec może komuś pomoże. Natomiast widzę jedno małe zagrożenie w kontekście tego, co ty zaproponowałeś, żeby zrobić taki własny projekt i podałeś na przykład Spotify'a. Tak naprawdę, jak sobie spojrzymy, to Spotify to już jest niezła kobyła. Tam już trzeba mieć sporo wiedzy, żeby to zrobić. Obawiam się, że dla kogoś, kto chce zacząć, to może być aż przytłaczające. No bo postawmy się w roli osoby, która chce być programistą. I co dalej? Zrobić Spotify'a, no super. Ale od czego w ogóle zacząć? Może przedstawmy kilka rzeczy takich
Od czego taka osoba powinna w ogóle zacząć, zanim będzie mogła sobie ten projekt tam wpisać? To jest dobra uwaga i zgadzam się z tobą, że warto też widzieć, że nie wszystko jest takie proste. Nawiążę tylko krótko do tego, co powiedziałeś, żeby wejść do firmy nie przez engineering, nie przez właśnie, nie na stanowisko juniora, tylko właśnie na jakieś inne. Wiem, że to jest dowód anegdotyczny twój, ale także mój. Więc w tym gronie tutaj dzisiaj to 100% właśnie karier się tak zaczęło od działu właśnie nie IT, tylko innego, a później migracja bardziej w stronę technicznego stanowiska. Tak też Czyli było u na mnie. podstawie próbki, którą posiadamy, możemy powiedzieć, że to jest metoda 100% skuteczna. Nawet jedyna. To tylko taki wtręt. Natomiast jeśli chodzi o Spotify'a, nie wiem, tu cię może zaskoczę, ale widziałem na YouTubie film, gdzie w Vue.jsie jest pokazane, jak zrobić Spotify'a w jeden dzień. I właśnie tak od podstaw. Nie mówię, że to jest proste nadal, natomiast w tym dzisiejszym świecie wiedzy ten cel jest, myślę, że nadal osiągalny, natomiast też widzę takie zagrożenia, jak się nauczysz czegoś, to jakiej to będzie też jakości wiedza. Może to też na tym się skupmy. Bo sądzę, że jest dużo poradników, dużo materiałów, a jeszcze jeżeli używasz AI do nauki, to bardzo łatwo jest coś stworzyć szybko, ale to nie będzie w żaden sposób utrzymywalne albo rozwojowe. Przy czym pytanie, czy musi być? Czy to, co uzyskam z takiego podejścia, już nie jest wystarczające, żeby zrozumieć, jak coś działa i dowiedzieć się czegoś więcej? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że widzę w swojej takiej codziennej pracy dwa podejścia. Podejście szybkie, coś działa, szybko coś naprawiamy, robimy. Nie do końca nawet czasem zdajemy sobie sprawę ze wszystkich ryzyk i tak dalej. I podejście usystematyzowane, z taką pełną zrozumieniem korzyści i jakby konsekwencji tych negatywnych z użycia z tego rozwiązania. To podejście szybkie jest podejściem takim sprawdźmy, czy coś działa i ono ma sens. Natomiast gdzie widzę zagrożenie, to w tym, że w procesie nauki my nie tylko chcemy stworzyć coś, ale też chcemy stworzyć i zrozumieć, czemu tak to działa. I są pewne wzorce, są pewne dobre praktyki, w których jeżeli się je pominie, to ciężko na tym później dalej rozwijać swoją karierę. Bo tak jak w każdej branży mamy dobrych programistów, którzy są wybitni, mamy programistów, którzy po prostu świetnie dowożą, a mamy też czasem programistów, którzy ciągle borykają się z jakimś problemem, którzy walczą z tym swoim kodem. I nie mówię, że to są źli programiści, tylko właśnie to są może programiści, którzy pominęli ten aspekt, żeby nauczyć się, jak dobrze wytwarzać software. Może pominęli właśnie ten etap uczenia się tych dobrych wzorców. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo to jest tak naprawdę bardzo ważna rzecz, czyli zbudowanie sobie porządnego fundamentu. I zgadzam się tu z tobą, że prawdopodobnie oglądając tutoriale w internecie, te fundamenty będą pominięte. Bo tak jak wspomniałeś, jeżeli można Spotify'a napisać w jeden dzień, to jestem wręcz pewien, że tam wszystkie fundamenty zostały pominięte całkowicie. Pewnie gdzieś tam może wspomniane, że to zapraszam was do kolejnego wideo, gdzie coś wyjaśnię, może nie wyjaśnię, a tu napiszcie tak i nie pytajcie na razie dlaczego, bo to trzeba tak napisać. Więc jak poradzić sobie z problemem braku fundamentów? Chciałbym pokazać wam taką na przykład książkę. Hop. Algorytmy plus struktury danych równa się programy pana Niklausa Wrighta.
To jest książka, nie tutorial, nie jakiś artykuł w internecie. To jest książka, która pokazuje, jakie są rodzaje struktur danych, w jaki sposób ich używać, jak je budować, z przykładami w kodzie. Potem sekcja o algorytmach, czyli jakie są rodzaje sortowania na przykład, jak je zastosować, jak je zaprogramować. To jest stara książka, tak? Przepraszam bardzo, ale bardzo stara nawet już chyba. Przykłady są w Pascalu, więc może być śmiesznie czytać dla kogoś, kto teraz zaczyna i tak naprawdę to jest wymarły język, ale też to jest jedna rzecz, którą chciałbym polecić. Żeby się nie bać czytać kodu w różnych językach, bo warto z kodu rozumieć ideę, a nie sam kod, który jest, tak? Czyli dla mnie na przykład nie ma znaczenia, czy ja czytam w JavaScriptie, czy w PHP, czy w Pythonie. Szukam idei, koncepcji, struktury danych i algorytmów, a nie konkretnych rzeczy związanych z danym konkretnym językiem. I to jest pierwsza książka, którą gorąco polecam, żeby zdobyć takie solidne podstawy. Bardzo często miałem w swoim życiu styczność z deweloperami, którzy mają problem z nazwaniem i używaniem podstawowych struktur danych, czyli na przykład, nie wiem, tablica i słownik. I mówisz do takiego człowieka, zrób, nie wiem, słownik i widzisz wielkie oczy. I o co chodzi, nie? Albo, nie wiem, rozróżnienie tablicy iteracyjnej od tablicy asocjacyjnej. I wielkie oczy, nie? Dlatego ja już nie mówię o jakichś bardziej skomplikowanych rzeczach typu grafy czy coś. Dlatego naprawdę takie podstawy informatyki. Idąc dalej. Warto też wiedzieć, skąd to wszystko się wzięło, jak to się zaczęło, czyli mieć ten taki background historyczny. I tutaj niedawno, bo chyba w zeszłym roku czy 1,5 roku temu pojawiła się nowa książeczka, którą też chętnie pokażę. To jest książeczka We Programmers, napisana przez znanego w internecie Uncle Boba, czyli Robert C. Martin. I ta książka tak naprawdę opowiada o tym, skąd to wszystko się wzięło, jak to się zaczęło, kiedy to się zaczęło. Cofa się tak naprawdę do samego początku maszyn, nazwijmy to liczących, tak? Które moglibyśmy nazwać komputerem. Nie będę spoilerował, przeczytajcie sobie i zobaczcie, kiedy tak naprawdę powstał pierwszy komputer, a kiedy powstał pierwszy komputer taki, jak znamy teraz. I tyle, więcej nie powiem. I tutaj jeszcze do tego, co ty powiedziałeś odnośnie tego, jak się nauczyć takich dobrych praktyk, co warto, co nie warto, to jeszcze kolejna książeczka. Autor ten sam, co poprzednio. Czysty kod, podręcznik dobrego programisty. To jest tak naprawdę taka książka, którą bardzo warto sobie przeczytać. Ona, jeżeli będziemy podążać za tym, co jest tam przekazane, to trochę nas naprowadzi na taki mindset, na taki sposób myślenia programisty, które, jeżeli teraz połączymy to wszystko, czyli ten background technologiczny, czyli że będziemy znali te struktury, algorytmy, będziemy to rozumieli, dodatkowo dostaniemy informację, jak tą wiedzę wykorzystywać, jak być tym dobrym programistą, takim etycznym, porządnym i tak dalej, to raptem się okazuje, że problemy, o których wspominałeś, czyli że na przykład, że jak się pójdzie tutaj na skróty, to ciężko będzie to utrzymać i tak dalej, znikają, bo będziesz wiedzieć, gdzie można pójść na skróty i to nie boli, a gdzie nie można pójść na skróty. Czyli biorąc analogię budowy domu, będziesz wiedział, ok, muszę postawić porządny fundament, bo do tego już nie wrócę. Ale elewację na chwilę obecną mogę sobie zrobić jaką bądź, bo to w razie czego łatwo mi będzie wymienić. Ok, mogę położyć na razie, nie wiem, dach blaszany, a za 3 lata, jak będą środki, to wymienię sobie na ładną dachówkę ceramiczną albo, nie wiem, dorzucę do tego panele fotowoltaiczne. Ale ponieważ wiedziałem, że w przyszłości może się pojawić chęć postawienia na przykład cięższego dachu, czyli tych ceramicznych dachówek, albo jeszcze dorzucenia tam paneli, moja konstrukcja już jest na to przygotowana. I właśnie wysokie takie doświadczenie, duże doświadczenie w branży pozwala łatwo dobrać rozwiązania do sytuacji, czyli przewidzieć, ok, to musi być zrobione idealnie, bo to będzie ciężkie do wymienienia, a to możemy zrobić jak bądź, bo w razie czego wymiana tego będzie prosta. I dlatego polecam te książeczki, bo dzięki nim będzie łatwiej taką decyzję podjąć.
Świetne polecenia. Dzięki, Adam, za to. Ja sam muszę na swoją listę parę książek wrzucić. I faktycznie ta analogia z domem jest perfekcyjna. I sądzę, że warto ją zapamiętać każdemu dzisiaj, łącznie z kimś, kto zaczyna swoją przygodę z IT, łącznie z juniorem przyszłym, ponieważ jak się jest w zespole i się pracuje razem, to kto zada to pytanie: hej, ale czy to przypadkiem nie jest fundament naszego rozwiązania? To nie ma znaczenia, to może być każdy. Ja wiele razy pracując z różnymi zespołami, czy będąc w różnych zespołach, spotkałem się z sytuacją, że to najświeższa osoba, ta najmłodsza w zespole zadawała najlepsze pytania. Nie dlatego, żeby zadać te pytania, trzeba było mieć właśnie niesamowitą wiedzę, ale właśnie dlatego, że ta osoba nie miała tej wiedzy i była ciekawa po prostu, czemu taką decyzję podejmujemy. A wówczas wszyscy seniorzy w zespole drapali się po głowie i mówili: hej, ale to jest tak naprawdę bardzo dobre pytanie. I to była inspiracja właśnie do tego, żeby się zastanowić, czy właśnie to jest fundament, czy to jest elewacja, którą, tak jak mówisz, można zająć się później. To skoro już ustaliliśmy, że fundament to jest bardzo ważna rzecz, że musimy mieć tą podstawową taką wiedzę, to może teraz skupmy się trochę na tym podejściu takim bardziej narzędziowym, czyli jaki język programowania warto wybrać na początek, a jaki język warto ominąć. A zadajesz mi pytanie, czy mam jakieś preferencje tutaj? Tak, takie pytanie niewypowiedziane. Wiesz co, może cię zaskoczy, ale wszystko jedno. Naprawdę. Uważam, że dasz sobie radę. Zacznij od tego, co ci w duszy gra. Zacznij od języka, który jest zgodny z tym, co chcesz robić. Jeżeli rzeczywiście firma X korzysta z Pythona i myślisz, że chciałbyś tam kiedyś pracować, zacznij od Pythona. Czemu nie? Chcesz pisać aplikację na iOS-a? Pewnie Swift będzie twoim wyborem. Są pewne ograniczenia. Nie będziesz używał PHP, żeby stworzyć aplikację na Androida, więc nie ma sensu uczyć się PHP, jeżeli jest twój cel inny. Natomiast uważam, że warto iść zgodnie z tym, co jest twoją nadrzędną motywacją, bo język to tylko narzędzie. I owszem, niektóre języki są łatwiejsze, trudniejsze na zasadzie przyswajania dobrych praktyk, natomiast warto mieć tego świadomość, poczytać o tym. Jeżeli to jest język, gdzie jest trudniej się rozeznać, co jest dobrą praktyką, a co nie, to być może warto też pamiętać, że trzeba tam włożyć trochę więcej pracy. Ale sądzę, że ja osobiście, i to jest moja opinia, przedkładam wewnętrzną motywację i cel ponad narzędzie, czyli język. Co ty o tym sądzisz? To ja tutaj trochę zamieszam w tym całym temacie. Mamy tak naprawdę 3 podstawowe dogmaty programowania, czyli programowanie takie proceduralne, programowanie zorientowane obiektowo i programowanie funkcyjne. Większość świata raczej trzyma się programowania zorientowanego obiektowo ze względu na zalety tego podejścia. Jeżeli wybierzemy język programowania, który danego dogmatu dobrze nie wspiera, to ciężko nam będzie w tym dogmacie dobrze pracować. Ja bym się skupił tutaj na tym, że raczej warto zacząć od języków, które będą wspierały programowanie zorientowane obiektowo, ale chciałbym, żeby wybrzmiało, że jak ktoś zaczyna się uczyć, to nie będzie zaczynał się uczyć od programowania obiektowego. Będzie się zaczynał uczyć od programowania strukturalnego, bo jest to taka naturalna kolej rzeczy, że zaczynasz od strukturalnego i przechodzisz w pewnym momencie do tego obiektowego. I teraz, o ile do programowania strukturalnego to na dobrą sprawę każdy język się nada, o tyle do programowania zorientowanego obiektowo trzeba już wybrać język, który faktycznie wspiera te zasady programowania obiektowego jak najpełniej. I tutaj dla przykładu. JavaScript, bardzo popularny język, jeżeli nie jeden z najpopularniejszych na świecie obecnie,
nie ma idealnego wsparcia dla programowania zorientowanego obiektowo. Chociażby widoczność metod jest bardzo ograniczona, bo mamy tylko metodę publiczną albo tylko metodę prywatną. Nie mamy na przykład metody typu protected, co utrudnia wiele rzeczy, jak to zaprogramować sensownie, żeby to miało ręce i nogi. Gdzie na przykład PHP już taką możliwość nam daje, tak? Więc warto zawsze się zastanowić też nad tym, w jaki sposób chcemy programować, czyli trochę nawiązuję do tego, co powiedziałeś, wybrać sobie tą technologię, dobrać język do technologii, ale mieć też w tyle głowy, czy ten język jest na pewno odpowiedni do tego, żeby się nauczyć danego dogmatu programowania. Tak? Więc tu zgadzam się z tobą, natomiast dodam właśnie ten dodatek taki, że jeszcze warto sprawdzić. Faktycznie, chociaż to, co mówisz, nie są też proste rzeczy, bo jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to trudno jest też zrozumieć, co to jest dogmat programowania, albo czy ja będę potrzebował obiektów. Więc może ten taki cel i co tam używają, upraszcza to, tak? W sensie jakby ta decyzja niejako jest za nas podjęta, co de facto moim zdaniem nie jest wcale takie złe, bo wszystko, co wspiera tą motywację, jest wspieraniem też sukcesu, że faktycznie będziemy mieli i czas, i ochotę wracać do tego kodu i uczyć się i widzieć efekty i tak dalej. Chociaż no, dobrze o tym wiedzieć. To jest właśnie ta część, korzystam z JavaScriptu, muszę wiedzieć, jakie są ograniczenia języka. Bardzo łatwo jest wpaść w taki entuzjazm, być takim entuzjastą języka. Ja sam programuję w PHP od dekad, już teraz mogę powiedzieć. I owszem, uwielbiam ten język i wiele rzeczy tam napisałem, dobrych, złych. Natomiast dalej mam dużo pokory i wiem, że to nie jest język do wszystkiego i nie jest język też idealny. I warto o tym pamiętać. Dokładnie. Chciałbym jeszcze poruszyć trochę nawiązać do tego, o czym już rozmawialiśmy. Można mieć jakiś taki fajny cel w postaci zrobienia sobie kopii Spotify'a i tak dalej. Ale bądźmy szczerzy między sobą. Mało kto będzie miał pomysł na taki cel i żeby ten pomysł jeszcze był faktycznie realizowalny przez kogoś, kto dopiero zaczyna. Więc może zaproponujmy, skąd czerpać pomysły, jak zacząć z jakimiś prostymi pomysłami i skąd brać coraz to trudniejsze pomysły na to, co warto zaprogramować, żeby się uczyć tego programowania. I ja tutaj osobiście mogę polecić stronę, która się nazywa codingdojo.org. Zamieścimy w opisie filmu link do strony, żeby nie trzeba było tego przepisywać. I czym jest takie Coding Dojo? To jest zestaw zadanek, nazwijmy to zadanka, tak? W które są raz trudniejsze, raz łatwiejsze, które każą rozwiązać jakiś problem. I żeby było śmieszniej, one są na tyle dobrze dobrane, że wymuszają, żeby zrobić to dobrze i efektywnie, to wymuszają jakieś użycie konkretnych struktur, konkretnych algorytmów, jakichś konkretnych technik. I jednym z takich bardziej prostych zadań jest tak zwany FizzBuzz, gdzie trzeba rozwiązać dany problem i można go rozwiązać na wiele sposobów. I z doświadczenia mojego wiem, że dużo ludzi, którzy dopiero zaczynają, rozwiązują ten problem łopatologicznie. Bardzo tak po kolei siermiężnie. Ale jak się pozna dobrze struktury danych, to można wykorzystać odpowiednie struktury danych i ten problem zaczyna się robić banalnie prosty, gdzie dosłownie w 2-3 linijkach można to rozwiązać bez siermiężnych takich technik. A czy ty możesz polecić jakieś miejsca, skąd można czerpać inspirację na to, co zakodować? Mam takie dwa pomysły. Jedno zgodne z tym, co ty już powiedziałeś i to są wszelkiego rodzaju strony, serwisy internetowe, które właśnie wspierają
swoją naukę programowania. Ja osobiście spotkałem się z dwoma, Code Signal i HackerRank. Obydwie strony są podobne. Logujesz się, zakładasz konto. Z tego co wiem, one są płatne, to są płatne subskrypcje, więc na jakimś etapie trzeba zapłacić, żeby mieć dostęp do dalszych lekcji. Natomiast warto sprawdzić sobie wersję trialową czy demo i rozwiązać pierwsze kilka zadań. Code Signal bardzo działa motywująco właśnie na zasadzie takich strajków czy streaków, że jeżeli raz dziennie się loguję i rozwiążę chociaż jedno zadanie, no to mam +1 do mojego tej ciągłości nauki. I tak jak w Duolingo, moim motywatorem jest, żeby nie przerywać tego, więc jutro też siadam i się loguję, więc to jest zgodne z tą moją wizją, żeby właśnie wspierać motywację. I tak jak mówisz, masz proste zadania, masz zadania, które wprowadzają świat struktur danych w twoje życie, uczysz się, co to są zmienne, co to są tablice i tak dalej. Jest duże wsparcie AI też, więc możesz rozmawiać z botem, który ci może wyjaśnić pewne koncepty. To systematyzuje twoją wiedzę i jakby pozwala ci szybko wejść w ten świat bez myślenia o tym, to co ja teraz muszę napisać, żeby się czegoś nauczyć. Bo myślę, że to jest duży problem, jak sobie wymyślić problem, który rozwiążemy kodując. To jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, te strony często używane są przez firmy, które później rekrutują pracowników. To znaczy zanim przejdziesz do jakiejś kolejnej fazy interview, taka firma często wysyła ci link do na przykład Hacker Newsa, gdzie się logujesz i masz 60 minut na rozwiązanie 2 zadań programistycznych. Znając te platformy, wiedząc jak one działają, jak się debuguje kod na przykład w tym środowisku, takim w przeglądarce, łatwiej jest później sobie poradzić z takimi zadaniami. Więc warto się oswajać z nimi jak już od początku. Nie mówiąc już o tym, że wszystko jest zamknięte w przeglądarce, więc nie musisz martwić się o instalację edytorów, tworzenie środowiska, kompilację i tak dalej. To wszystko się dzieje za ciebie. Więc to jest taka jakby pierwsza porada, którą bym zastosował. A druga mi uciekła. Wydaje mi się, że tu poruszyliśmy bardzo ważny temat, który powinniśmy dobrze wyartykułować, czyli trening czyni mistrza. Czyli nikt nie zostanie dobrym programistą nie trenując i dlatego warto trenować często, warto niektóre zadania rozwiązywać wielokrotnie, bo dzisiaj rozwiążę je w ten sposób, jutro rozwiążę je w inny sposób. Też nasza wiedza z dnia na dzień będzie inna, więc też podejście do rozwiązania problemu będzie inne. I tak jak, nie wiem, sportowcy ćwiczą, nie wiem, dany układ artystyczny na przykład, albo dane zagranie, albo daną, nie wiem, w sztuce walki daną kombinację uderzeń, to tak samo programiści powinni też to ćwiczyć. I ja osobiście co jakiś czas staram się wrócić do jakichś starych zadanek i zobaczyć, czy na dzień dzisiejszy zrobiłbym je inaczej. Czy zrobiłbym je lepiej, a może zrobiłbym je gorzej i muszę wrócić do podstaw i znowu poćwiczyć, bo coś mi z głowy wyleciało. Czyli taka systematyczność i trening. To jest to, co trzeba sobie gdzieś tam wpoić, żeby być programistą. No tutaj się ocieramy o temat neuroplastyki mózgu tak naprawdę. Bardzo popularne pojęcie dzisiaj, gdzie tak jak mówisz, ta systematyka jest istotna, aby nowe ścieżki w mózgu utworzyć. I to jest możliwe. A nasze mózgi są plastyczne, całe nasze życie i w każdej chwili w twojego życia jesteś w stanie zacząć nową karierę w nowej branży. A o tyle jest to łatwe w branży IT, że rynek jest ciągle chłonny i wszystkie materiały są online, więc to nie jest zostanie neurochirurgiem, gdzie musisz studiować 6-7 lat, później mieć ileś lat praktyki i po 10-15 latach można powiedzieć, że jesteś specjalistą na tyle dobrym, że przeprowadzasz operację. To nie jest ta ścieżka kariery. Ta ścieżka kariery, o której my mówimy, jest bardzo mocno dostępna dla każdego. Tak.
Dobrze, Radku. Na koniec chciałbym podjąć jeszcze jeden temat, który poniekąd wybrzmiał w tym ostatnim odcinku naszym, a mianowicie AI i juniorzy. Chciałbym dać takie jakby przesłanie dla wszystkich juniorów. Ja wiem, że AI jest kuszące. Ja wiem, że pozwala relatywnie szybko osiągnąć jakiś efekt. Tylko skupiłbym się tutaj na słowie jakiś. I teraz gorąco zachęcam wszystkich juniorów do tego, żeby w początkowej fazie nie korzystać z AI. Rozwiązujcie problemy samodzielnie. Spróbujcie wymyśleć rozwiązanie samodzielne. Chodzi o to, żeby wasze mózgi nauczyły się dostrzegania pewnych wzorców, pewnych sposobów rozwiązań w zadaniach, które widzicie. Czyli, że widzisz zadanie i od razu w twojej głowie się pojawia, jaka struktura danych do tego będzie potrzebna, jaki algorytm, jaki dogmat programowania i tak dalej. Jeżeli będziecie polegali na AI, to w waszym mózgu powstanie mapa na zasadzie: wpisz prompta do AI, dostań wynik i nie wiedz dlaczego taki wynik dostałeś, tak? W momencie, kiedy wy będziecie wiedzieli, jak takie problemy się rozwiązuje, jak to się robi, to będziecie mogli zweryfikować, czy to, co AI wam wypluło, to w ogóle ma sens, ma ręce i nogi, czy, wracając do tej naszej analogii do fundamentu, czy to jest dobry fundament do dalszego kroku, czy to jest jednak coś, co powinno być zmienione, a może to jest ten element, który będzie łatwo wymienialny i niech se AI zrobi go jak chce. Tego nie nauczycie się pracując tylko i wyłącznie z AI. To jest coś, co trzeba włożyć w własną ciężką pracę, właśnie poprzez przeczytanie książek, artykułów, praktyczne rozwiązywanie zadań, lata kodowania. Wtedy będzie to AI wam pomagało. Jeżeli zaczniecie swoją przygodę od razu od korzystania z AI, obawiam się, że będziecie jednym z tych programistów, którzy na polecenie typu zróbmy tutaj słownik, będzie robić wielkie oczy, o co chodzi. Chociaż nawet po dzisiejszym odcinku możecie otworzyć AI i zapytać, czym się różni słownik od tablicy asocjacyjnej i te pojęcia zrozumieć. Więc AI nie jest wcale takie złe, jeżeli naszą wiedzę sobie Z jednym uzupełniamy. małym ale, Radek, później zweryfikujcie odpowiedź w książce chociażby. Gorąco polecamy. To są naprawdę solidne pozycje do przeczytania. Tak jak mówię, ja muszę sobie uzupełnić albo odświeżyć, ale zdecydowanie Adam wykonał dzisiaj dobrą robotę, polecając te 3 książki. Wracając może jeszcze do właśnie pisania kodu z AI, dodałbym: bądź mądry właśnie w tym, do czego to używasz. I może jeszcze nawiążę do tych stron internetowych, które wspierają cię w kodowaniu, takich jak CodeSignal czy HackerRank i Adam, stronę którą poleciłeś. To jest coś, o czym wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków. Gdzieś się dowiedziałem, że ktoś przy pomocy AI w jeden wieczór stworzył prostą aplikację do wspierania jakiegoś przedmiotu, czy to angielskiego, czy biologii. Po prostu materiały z konkretnego zakresu zostały przekute na aplikację, gdzie pojawiały się pytania i odpowiedzi. I jakby ta aplikacja pozwoliła młodej osobie skupić się na przyswajaniu tej wiedzy. Bardzo fajna sprawa. Czy to był taki jednorazowy strzał? Tak, to był. Ta osoba, która stworzyła tą aplikację, mając pewnie jakiś background techniczny, nie było tej osoby celem tworzenia aplikacji. Cel był inny. Pomóc dziecku w nauce. I trzeba jakby mieć świadomość właśnie tego, że jeżeli twoim celem nie jest jednorazowy strzał, jeżeli to jest coś, gdzie chcesz być ekspertem, gdzie chcesz właśnie się kształcić w tym kierunku, nie możesz funkcjonować na zasadzie jednorazowych strzałów, bo inaczej z tej takiej zaklętej pętli nigdy nie wyjdziesz. Każde twoje kolejne zadanie, czy to już w pracy, czy jako junior, to będzie
tworzenie kodu z brakiem zrozumienia, jak to działa. A to jest bardzo szybka droga do wypalenia, do frustracji, do może nawet trudnych sytuacji w pracy, gdzie ktoś w twoim zespole przyjdzie i będzie oczekiwał, że będziesz mieć zrozumienie kodu, który stworzyłeś, a tego zrozumienia nie ma, bo to nie jest kod, który rozumiesz. Bo jakby został stworzony przez sztuczną inteligencję, często na bazie różnych wzorców, nie tylko tych dobrych. Więc tak, to jest bardzo też solidne i głośne przesłanie od nas dzisiaj. Korzystaj z wszelkich narzędzi, które wspierają twoją motywację, ale pamiętaj, że one wspierają twoją motywację. Twoją wiedzę i twoje doświadczenie wynika z głębokiego zrozumienia tematu i z tak naprawdę tak po staromodnemu czytania książek. Chyba do tego dzisiaj zachęcamy. Ja bym nawet bardziej powiedział z twojej ciężkiej pracy w pozyskiwaniu wiedzy. Ale fajną Dokładnie. rzecz jeszcze tu powiedziałeś i właśnie tak mi się wymyśliło, jak możemy pomóc zdecydować, kiedy AI używać, kiedy nie. Ogólnie, jeżeli potrzebujesz rozwiązać jakiś problem, nie dla klienta, nie do pracy i tak dalej, tylko po prostu masz problem, który chcesz rozwiązać i nie wykorzystujesz tego do nauki, zrób to AI-em. Typu właśnie, potrzebna ci jest, nie wiem, aplikacja typu latarka, powiedz AI-owi, zrób mi aplikację typu latarka i miej tą latarkę i jej sobie używaj. Natomiast w momencie, kiedy się uczysz na przykład i rozwiązujesz sobie takie dojo, to nie prosisz AI, jak zapisać bisfaza najwydajniej. Nie, wtedy ty pomyśl nad tym sam. Zdecydowanie, zwłaszcza, że to, co Adam powiedział wcześniej, ten problem da się rozwiązać na milion sposobów. Może milion to I nie, jeszcze- ale na wiele. Pewnie na milion da się, słuchaj. Tylko Mam bo będą pomysł bardzo na challenge podobne. dla naszych widzów, żebyśmy wreszcie osiągnęli milion obejrzeń, to każdy, kto ogląda, niech spróbuje Fizzbuzz zrobić w inny sposób. Wrzucajcie w komentarze. Podpisuję się pod tym. Prosimy o komentarze. Radku, dziękuję ci za naszą rozmowę. Drodzy widzowie, wam również dziękuję, że wytrwaliście aż do końca. Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka. Jeśli wam się odcinek nie podobał, to też zostawcie lajka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję również.